Jestem ruską onucą z konfy. Wypierdalać, wypierdalać, wypierdalać! Chamy, czuję, skurwysyny! Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, wczoraj nie mogłem nagrać niestety. Jestem zawalony pracą, ale zawsze jak mam tylko chwilę wolnego, z wielką przyjemnością dla Was robię kolejny materiał. I dzisiaj będzie o Ewie. Nie tej z raju, o innej Ewie. A dokładniej o Ewie Zajączkowskiej-Hernig. Ewa bardzo nie lubi, raczej chyba tak to można nazwać, Ewa bardzo nie lubi Polski i Europy. Ale Ewa za to uwielbia europejskie pieniądze oraz luksusowe życie europosła. Ewa też jest bardzo zafascynowana kulturą wschodniej Europy, szczególnie fascynuje ją putinowska Rosja. I tutaj tak już na samym wstępie powiem, nie bądź jak Ewa, nie zdradzaj. Nasza Ewa też ma bardzo ciekawych kolegów. Dzisiaj dosyć dużo o tej Ewie się dowiecie. Ona jest bardzo aktywna, że tak powiem, w życiu publicznym, więc postanowiłem poświęcić jej jeden materiał. Myślę, że warto. Znajomi Ewy. Powiem tak. Jeden oblał benzyną i poderżnął gardło 3 alpakom. Pozostałe 6 oraz lamę spłonęły w pożarze, które ten kolega Ewy sam wywołał. Policja zatrzymała Roberta W., lobbystę branży futrzarskiej. Jak wiecie, Ewa bardzo lubi futra i bardzo też lobbuje na temat w sprawie branży futrzarskiej. Silne związki z mediami prawicowymi. W takich kręgach nasza Ewunia się też obraca. Ta Ewa, pani Ewa, w każdym bądź razie jest to typiara, która jest przeciwna usuwaniu ciąży z gwałtu, ale zapytana, czy jakby ją to spotkało, to bez mrugnięcia okiem odpowiedziała, że musiałaby się zastanowić. Taka typowa, powiem wam, niszczarka do papieru za niemieckie euro. Oczywiście Ewa ma bardzo dużo zwolenników też, są zafascynowani jej chamskimi odzywkami, jej prostackim zachowaniem często w mediach. Ewa Zajączkowska-Hernig kompromituje według mnie Polskę na forum unijnym, szczuje, kłamie, manipuluje, powiela propagandę rosyjską. Po prostu wstyd, że ktoś taki reprezentuje nas w Parlamencie Europejskim. I tutaj chyba apel do Europejczyków, do ludzi z Unii Europejskiej. Moi drodzy, pamiętajcie, że nie wszyscy jesteśmy tacy jak Zajączkowska-Hernig. Ewa Zajączkowska, jak już wspomniałem, nienawidzi Unii Europejskiej, ale euro, moi drodzy, euro pachnie jej lepiej niż patriotyzm. Zresztą nasza Ewunia jest strasznie zapracowaną kobietą i to nie podlega jakiejkolwiek wątpliwości. Przede wszystkim bardzo ciężko pracujemy. Robimy po 2 konferencje tygodniowo. Rozpoczęliśmy walkę w tej chwili ze Strażą Miejską. Straż Miejska rozpoczęła walkę z nami w tym momencie. Jeździ po mieście patrolnie, nagle nam mandaty po 500 zł. I co jeszcze robimy? I mamy generalnie genialnych ludzi w kuluarach naszego oddziału, którzy stanowią bardzo dobre zaplecze naszej walki. Nasza kampania jest dobra, jest o nas głośno, jednak do wyborów parlamentarnych będziemy musieli się jeszcze wiele nauczyć, ale mamy na to czas. Chciałbym też przypomnieć, bo pewnie wielu nie wie, a wielu być może zapomniało,
że nasza Ewuśka, która kreuje się dzisiaj na poważną politykę, odeszła z partii Korwin po tym, jak wyszło na jaw, że jakiś tam Grzegorz G. Łaknące sukcesu kobiety prawicy pozarażał kiłom. Nie twierdzę, że Ewusie też, nie, tylko mówię ogólnikowo. Sprawa nawet trafiła do sądu. No ale na tym zdjęciu jeszcze widzicie kobiety prawicy starające się trafić do poważnej polityki. Cała ta hipokryzja, zakłamanie, a wręcz śmieszność tej pseudoprawicy jest taka, że straszą emigrantami, a sami częstowali welerykami. Dziś ci sami ludzie pod innym szyldem dalej się lansują. Także moi drodzy, Ewcia bardzo lubi krytykować polski rząd, wszystko co polski rząd robi. Oczywiście złego słowa nie powie na swoich oficerów prowadzących czy na swojego zwierzchnika Putina, ale też zadałem sobie pytanie, ile w końcu ta pracowita, aktywna Ewcia załatwiła kasy w Brukseli dla Polski, dla Polaków. Otóż dokładne 0. No a ile dla siebie? Jakieś 44 000 złotych polskich nowych. To się liczy, nie liczy się to, ale to jest prawica, tego nie trzeba tłumaczyć. Nie wiem, czy wiecie, w swoim czasie w Parlamencie Europejskim głosowano za przeznaczeniem zamrożonych środków, można powiedzieć chyba największego wroga Polski, na walkę z największym wrogiem Polski. Oczywiście konfiarze głosowali przeciwko, no i tutaj nie powinno być zaskoczenia. I co niektórzy się nadal zastanawiają, czy to jest partia prorosyjska, czy to jednak tylko taki szkodliwy stereotyp. No, odpowiedź chyba jest oczywista. Zajączkowska-Hernik z Konfederacji powiedziała: Unia Europejska do tego, żeby ten konflikt, chodzi o konflikt ukraiński, jeszcze bardziej podjudzać i żeby ten konflikt jednak narastał. No powiem wam, biedny jest ten Putin, biedny jest ten zwierzchnik naszej Ewunii. Chce pokoju z Ukrainą, a ta cholerna Unia ciągle tylko eskaluje. Według Konfederacji to chyba, nie wiem, nie Rosja napadła Ukrainę, ale Ukraina napadła Rosję. A ta zła, straszna Unia tylko podsyca ten zbrodniczy akt Ukrainy na tą biedną, pokojową Rosję. Jak wiecie, Ewa ma swoistego pierdolca na punkcie Ursuli von der Leyen. No, dla niej to jest zło wcielone. No, rzuciłem okiem na życiorys właśnie Ursuli von der Leyen i co tam można znaleźć? Studia medyczne, studia ekonomiczne na London School Economics. Jej mąż wykłada w Stanford. No i po drugiej stronie Ewcia. Waląca populizmy, manipulatorka, wymachująca palcem, taka osiedlowa patusiara Ewa. I jeszcze idiotom z Konfederacji się to podoba. No brawo, brawo, brawo. No ale jak powiedziałem, to jest normalne, że takie właśnie prostackie zachowania co niektórym bardzo, ale to bardzo imponują. I nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu od koalicji PiS-u z Konfederacją w tej kadencji. Ja twierdzę, że tak czy inaczej będę z nimi robił koalicję, bo najważniejszą rzecz jest ratowanie Polski i pogonienie złodziei z rządu polskiego. Gdyby to zależało wyłącznie od pana, prywatnie,
w przyszłej kadencji, ponieważ może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie samodzielnie objąć rządu. Czy koalicja z Konfederacją wchodzi w grę? Jeśli chodzi o Konfederację i koalicję, to nie jest kwestia mojej woli, Marzeny Machałek czy klubu Prawa i Sprawiedliwości. To jest kwestia rzeczywistości i matematyki. Znaczy, ja nie mogę przyjąć do wiadomości, że wybierzemy Karola Nawrockiego, będziemy czekać do 27 roku na wybory parlamentarne. Nie. Każdy dzień u władzy Tuska, Siemoniaka, Bodnara, Sikorskiego to jest potężna strata dla Polski. To jest demolowanie Polski i okradanie Polski. Wygra Karol Nawrocki. Jestem przekonany, a rozmawiam z nim bardzo często, że nie będzie czekał nawet na 6 sierpnia i wejście do Pałacu Prezydenckiego, tylko będzie natychmiast rozpoczynał rozmowy jako przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Najpierw z przywódcami Stanów Zjednoczonych, którzy czekają na niego. Czekają na niego. I zaraz natychmiast tutaj z liderami, niekoniecznie tymi czołowymi, liderami poszczególnych ugrupowań politycznych. I nie ma odwrotu od koalicji PiS-u z Konfederacją w tej kadencji. Bo nie ma innej możliwości ułożenia koalicji, która by pogoniła natychmiast Tuska. To jest zupełnie oczywiste, dlatego dziwię się kolegom z Konfederacji, że mówią tu i ówdzie, jak Witek Tumanowicz, jak Sławek Mencen, ale też jak pani ta europoseł Zajączkowska-Hernik, że będą rozmawiali także z Platformą. No, jeżeli koledzy z Konfederacji chcą robić sobie koalicję z Platformą, z ludźmi, którzy niszczą Polskę na ich oczach, no to ja nie wiem, czy są godni zaufania także w wyborach prezydenckich. Natomiast ja twierdzę, że tak czy inaczej będę z nimi robił koalicję, bo najważniejszą rzecz jest ratowanie Polski i pogonienie złodziei z rządu polskiego. Koniec, kropka, nie ma innego wyjścia. Moi drodzy, nie jest też tajemnicą, że Ewcia i jeszcze 2 europosłów z Konfederacji spiknęło się z faszystami z AfD. No, oni ze skrajności w skrajność kochają Rosję, kochają faszystów z AfD. Ewunia też domaga się, jak reszta czy pisowców, czy tej prawicowców, domaga się reparacji od Niemiec. No ale współpracuje z niemiecką partią AfD, która jest przeciwna reparacjom. Magazyn związany z niemiecką populistyczno-prawicową partią Alternatywa dla Niemiec, AfD, oskarżyła Polskę o przyczynienie się do II wojny światowej. Ale to, rzecz jasna, naszej Ewunii kompletnie nie przeszkadza. Zresztą o tych związkach AfD z Konfederacji, tą naszą główną bohaterką dzisiejszą, nie będę się rozwodził. Wiecie co? Wrzucę wam tylko krótki filmik z wypowiedzi właśnie dziadków, ojców, dziadków, członków AfD. Posłuchajcie i sami ocencie, bo to chyba tłumaczy samo za siebie. Także Konfederacja niby taka prawicowa, taka niby propolska, oczywiście z naszą Ewunią na czele, no ale jakoś im nie przeszkadzają, znaczy w polskie jakieś korzenie, tak bym zapomniał. No, Tusk miał dziadka, który służył w Wehrmachcie. No to jest powtarzane na okrętę. Więc to przeszkadza, nie? Że dziadek Tuska, jak wielu Polaków, Kaszubów czy Ślązaków, było siłą wcielanych do Wehrmachtu. To oczywiście Konfederacja magluje, piętnuje, no bo jak to, żeby przodek w Wehrmachcie. Więc posłuchajcie przodków, znaczy nawet nie przodków, no bo jeszcze żyją większość z tych osób. Osób, z którymi teraz się Konfederacja i Ewunia spiknęła. Wie fühlt man sich als Träger des Ritterkreuzes fast 60 Jahre nach dem Krieg? Sehr gut. Ich bin stolz darauf. Wie kann man heute, 60 Jahre nach dem Krieg, noch stolz sein? Warum nicht? Wir haben ja nichts Böses getan. Nicht? Wir haben ja nur das gemacht, was uns befohlen worden ist. Haben Sie sich im Nachhinein mal Gedanken gemacht, dass Sie einer Diktatur gedient haben?
Was ist das für eine Frage? Ich habe dem deutschen Volk gedient. Und wer das Volk führt, interessiert mich nicht. Die ganze Welt hat unseren Krieg gebracht. Wir haben ja doch nur verteidigt. Ja, ich war Waffen-SS. Sie waren Soldaten, ich war Waffen-SS und als Waffen-SS-Mann habe ich für Deutschland gekämpft. Auch für dich, weil zwar du noch nicht da warst. Weil wenn wir nicht gewesen wären, wäre Europa ganz kommunistisch geworden. Ja, also hätte er nicht das Leben, was ihr heute habt. Und nach dem Krieg, wir haben ihn Pech gehabt, wir haben verloren, weil die ganze Welt... Moi drodzy, kiedy w Polsce mówi się o rosyjskiej propagandzie, większość ludzi wyobraża sobie, nie wiem, mrocznych agentów w prochowcach albo jakieś anonimowe trolle z Petersburga. Tymczasem no, bywa, że rosyjska narracja przychodzi w dużo ładniejszym opakowaniu, uśmiechnięta, z mikrofonem w ręku i w eleganckiej garsonce. Tak właśnie brzmi Ewa Zajączkowska-Hernik. Jej wypowiedzi to taka podręcznikowa kalka kremlowskich przekazów dnia. I tutaj na przykład podważanie sensu wspierania Ukrainy, mnożenie teorii o tym, jak to Unia Europejska rzekomo chce nas ograbić i rytualnie, nie wiem, takie rytualne powtarzanie, że Polska powinna trzymać się z dala od cudzych wojen. To nie jest przypadkowy zestaw zdań. To taki spójny, powtarzalny komunikat, który od lat słyszymy z rosyjskich mediów. I tak naprawdę można by, nie wiem, machnąć ręką i powiedzieć, no okej, idiotka, co się zna na geopolityce, tyle co kura na kwantowej fizyce. No ale moi drodzy, problem w tym, że to wygląda na coś więcej niż głupotę. Idiota działa chaotycznie, ona działa konsekwentnie. Idiota błądzi, ona celuje w punkt, który jest dla Moskwy najcenniejszy. Rozbijanie europejskiej solidarności, osłabianie wsparcia dla Ukrainy. Zajączkowska stara się przy tym mówić językiem suwerenności, obrony polskiego interesu, walki z unijną biurokracją. To taka idealna przykrywka, bo któż nie chciałby bronić własnego kraju, prawda? No ale kiedy pod tą zasłoną kryje się polityczna linia, która de facto wpisuje się w strategię Kremla, to mamy do czynienia z czymś znacznie groźniejszym niż zwykłe polityczne różnice zdań. W polityce, podobnie jak w medycynie, liczy się diagnoza. Tu jest bardzo prosta. Zajączkowska jest jak wirus. Może nie widać od razu skutków jej działalności, ale osłabia odporność państwa. I tak naprawdę nie ma tu, moi drodzy, znaczenia, czy robi to z pełną świadomością, czy tylko powtarza zasłyszane tezy. Skutek jest dokładnie ten sam. Polska staje się w jej narracji krajem zamkniętym, odwróconym plecami do sojuszników i przypadkiem ustawionym twarzą w stronę Moskwy. Dlatego nazywanie jej idiotką to spłycenie, można powiedzieć, problemu. To nie jest bezmyślne błądzenie po scenie politycznej. To jest rola, w której każde słowo, każdy akcent, każdy gest wpasowuje się w plan, który nie jest polskim planem. I jeśli ktoś ma odwagę to dostrzec, uważam, że powinien też mieć odwagę o tym głośno mówić, co niemniejszym czynię. I musimy przełamać pewne bariery, musimy nie patrzeć tylko i wyłącznie na tę politykę z narzucenia Brukseli i Berlina, tak, która każe nam skłócać się z Białorusią, tylko prowadzić własne interesy, zbliżać się kulturowo, zbliżać się cywilizacyjnie, gospodarczo, bo w tym zarówno i Białorusini, i Polacy upatrują swój zysk.
Moi drodzy, dla mnie Zajączkowska to taki Matecki z cyckami. Ewa Zajączkowska, czyli chamstwo jako metoda polityczna. Są takie momenty, że człowiek zaczyna się zastanawiać, co właściwie dzieje się w mózgu kobiety, która publicznie wygaduje brednie w ilościach hurtowych. Czy to przypadek, nie wiem, kliniczny, czy już po prostu strategia. Wystarczy posłuchać Zajączkowskiej, by dojść do wniosku, że mamy do czynienia z takim dziwnym miksem głupoty i złej woli, zmieszanym z litrami takiego politycznego jadu. I powiem wam, tak słuchając jej, ja odniosłem takie wrażenie, że to nie są wypowiedzi takie przypadkowe. To jest taki inwentarz, chamstwo, wąskie horyzonty i typowe obsesje. Ukraina dla niej to wróg numer 1, Unia Europejska to okupant, Tusk namiestnik Berlina, a każdy migrant potencjalny gwałciciel albo złodziej. Zajączkowska patrzy na świat tak, jakby miała na oczach wiecznie zaparowane okulary. Nic nie widać poza własnym lękiem i nienawiścią. W wykonaniu Zajączkowskiej jest to po prostu prostactwo podniesione do rangi polityki. Ona wręcz celebruje swoją ignorancję, bo głupota jest dla niej atutem. I mówię wprost, tutaj bez ogródek. To brzmi dumnie, ale w praktyce oznacza, że nie mam pojęcia, ale się wypowiem. Tu mówię oczywiście o naszej Ewunii. Kiedy słucha się jej w Parlamencie Europejskim, można odnieść wrażenie, że memy z internetu po prostu nabrały ciała i zaczęły wrzeszczeć do mikrofonu. I tej dziecinne nie dla wszystkiego, takie histeryczne trendy, ordynarne zaczepki wobec innych posłów, to już nie jest polityka. To kabaret na poziomie takiego weselnego, podpitego wujaszka. Problem w tym, że chamstwo bywa zaraźliwe. Jej prymitywne te komunikaty trafiają do ludzi, którzy też lubią mieć prosto i bez myślenia. Wróg, nasz wróg, dobry, obcy, zły. Tak naprawdę to zero faktów, zero odpowiedzialności, tylko taka łatwa nienawiść podana w plastikowym kubeczku. I się tak zastanawiam, co siedzi w jej głowie. No, prawdopodobnie echo, pustka, w której odbija się wyłącznie własny krzyk. Bo tam, gdzie powinien być rozum, argument, wiedza, u Zajączkowskiej jest jedynie wulgarny slogan. No ale to, co według niektórych wystarcza, by uchodzić za prawdziwego patriotę. Ale jak dla mnie to nie patriotyzm, to jest po prostu tandeta, ordynarna gra pod najniższe instynkty. Głupota w roli programu politycznego, chamstwo jako doktryna i jeśli damy się na to nabrać, obudzimy się w kraju, w którym krzyczą najgłośniej nie ci, co mają rację, tylko ci, którzy nie mają po prostu wstydu. Powoli, moi drodzy, będę zmierzał do końca. Jeszcze wam wrzucę krótką wypowiedź Bossaka, ale to za chwilę. Ale chciałbym wam też pokazać kilku osobników, członków tej rosyjskiej partii pod nazwą Konfederacja. Oni nas uczą moralności, polskości, patriotyzmu. Konfederacja powinna być pisana cyrylicą.
Bardziej prorosyjskiej partii chyba nie ma. No i naprawdę ktoś ślepy może tego nie zauważać, ale wystarczy pokopać głębiej w tej śmiesznej partyjce, a można wykopać naprawdę całkiem ciekawe okazy. I jak myślicie, czemu akurat tego nie nagłaśniają, bagatelizują? Przecież od tych członków Konfederacji ruską onucą daje po prostu na kilometr. I wbrew pozorom oni się wcale z tym nie kryją. Ja się, powiem wam, dziwię, naprawdę się dziwię, że sympatycy Konfederacji czy tego psychola Brauna tego nie zauważają, czy nie chcą zauważać, lub po prostu mają dokładnie takie same prokremlowskie zapędy. Także jestem niemalże pewien, że jeśli Rosja by napadła na Polskę, oni pierwsi by zaczęli kolaborować z Rosjanami. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo widząc wpisy członków Konfederacji, to co robią, co mówią, no naprawdę trzeba być ślepym, ułomnym, żeby tego nie zauważyć. Także niektóre zachowania można, nie wiem, ukryć, schować, ale no internet niestety nie zapomina, internet pokaże wszystko. Wystarczy po prostu pokopać. Moi drodzy, teraz chciałbym wam wrzucić fragment. Udało mi się tylko ten fragment znaleźć, kawałeczek tej wypowiedzi. No, szukałem całej, nie udało mi się znaleźć, ale jak będziecie chcieli, pewnie znajdziecie. Powiem wam, że tutaj Bosak po prostu zaprzecza tym sensacjom prosto z dupy zajączkowskiej. Może w tym filmiku tutaj tego nie ma, od razu mówię, ale udało mi się kawałeczek znaleźć. Wrzucam go dlatego, że być może uda wam się znaleźć całą jego wypowiedź, ale zaraz się do tego filmiku też odniosę. Posłuchajcie. Ma pan pretensje do Ukraińców, że nie zestrzelili dronów lecących nad Polskę? Nie. A uważa pan, że politycy europejscy... Przypomnijmy, że oni byli zaatakowani przy pomocy ponad 400 dronów i rakiet jednocześnie. A te drony leciały z Białorusi w dodatku? Jest to z różnych kierunków były wystrzeliwane i jest to jeden z wielu ataków, którym oni byli poddawani. Oczekiwanie, że państwo, które regularnie ma naloty, zestrzeli wszystko, kiedy mu brakuje tej obrony przeciwlotniczej, jest nierealistyczne i te teorie spiskowe, które się pojawiły w Polsce, że Ukraina specjalnie, nie wiem, przepuściła nad Polskę, żebyśmy też tam coś oberwali. One moim zdaniem są o tyle nierealistyczne, że zakładają pełną kontrolę sytuacji nad sytuacją w powietrzu państwa, które nie kontroluje sytuacji. Ale wie pan, powiem wam tak. Generalnie staram się omijać tematy Konfederacji, jak zauważyliście, rzadko o nich mówię. Ale zainteresowała mnie parę dni temu pewna rozmowa, o którą tutaj fragment widzieliście. Otóż Krzysio Bosak w rozmowie Piaseckiego zdementował plotki, jakoby polscy piloci, zwłaszcza z koalicji rządzącej, polscy politycy, zwłaszcza z koalicji rządzącej, chcieli wciągnąć Polskę do wojny Ukrainy z Rosją. Zaprzeczył także nieprawdziwym informacjom o rzekomej prowokacji Ukrainy z wysłaniem dronów na terytorium Polski. Podkreślił wyraźnie, że Ukraina zaatakowana ilością ponad 400 dronów jednocześnie nie była w stanie ich zestrzelić wszystkich. I zapytany o to, dlaczego, i tutaj uwaga, nasza główna bohaterka Ewa Zajączkowska-Hernik powtarza takie bzdury, odpowiedział, i tutaj cytuję: nie musimy zgadzać się z tym, co mówi europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik. I powiem wam, słyszałem to na
własne uszy. Nic mi się nie przesłyszało. I nic tutaj naprawdę nie zmieniłem. To, że Ewka jest wyrachowana i dobrze służy swojemu prowadzącemu, to wiem od dawna. Rodzi się tylko pytanie, w co gra i dla kogo. Ale to pytanie jest raczej retoryczne, rzecz jasna. Także kończąc, powiem tak. Zajączkowska dla mnie jest kolejnym dronem, ale który kursuje, krąży w Brukseli. To jest taki kolejny rosyjski dron. Tych dronów Putin ma, typu Zajączkowska ma od groma. Dla mnie ta kobieta nie jest politykiem, jest po prostu taką typową polityczną patusiarą. Każdy może mieć swoje zdanie na temat danej osoby. Ja na temat Zajączkowskiej, jak powiedziałem, Zajączkowska to jest taki Matecki z cyckami i tutaj ona nie działa dla dobra Polski, ale bardziej dla swojego oficera prowadzącego. Także na dzisiaj to tyle. Jutro mam nadzieję, że uda mi się nagrać. Mówię, ten tydzień mam, moi drodzy, strasznie poszarpany, strasznie dużo pracy, także proszę o zrozumienie. Ale mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Was zaciekawił. Dzisiaj Wam już dziękuję. W Sucharze Dnia muzycznie, niekoniecznie z Zajączkowską, ale coś z prawej strony, także nie może być inaczej. Także tyle, wielkie dzięki, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. Są jeszcze w Polsce wielcy Polacy, co dla ojczyzny zrobią 100 pompek, wycisną sztangę, wycisną kasę, wszystko dla Polski i bogobojnie. W knajpie na bramce staną odważnie, z gangusem w barze piątkę przybiją, załatwią panie do towarzystwa, aby ojczyznę czynić szczęśliwą. Och, Karol, to skomplikowane, sumienie masz czyste, bo nieużywane. Och, Karol, przestań wciskać pic, lepiej jak już powiesz, nie uważam nic. Są jeszcze w Polsce wielcy Polacy, co dla ojczyzny